Cześć Wam, witam Was kochani na moim kanale, tutaj Marta i oczywiście kanał Milion Lashes, a ja Was zapraszam na krótką recenzję, krótką opowiastkę o zapachach marki Francisco Male. Zapraszam. Ten film powstaje tak naprawdę na prośbę Kamili, która pisze mi bardzo dużo wiadomości, tak naprawdę wiadomości w komentarzach. Zmaga się z poszukiwaniem swojego zapachu i troszkę opada z sił, ale kochana, ty się nie poddawaj. Jest mnóstwo na pewno jeszcze na tym świecie zapachów, które ci się spodobają i które będą trwałe, bo wiem, że główny mankament to nie to, że ci się zapachy jakieś nie podobają, ale to, że masz problem z ich trwałością. Ja również staram się wyszukiwać zapachy, które tę trwałość mają porażającą. I dziś pogadam o marce, o którą mnie pytałaś, tak naprawdę prosiłaś delikatnie, żebym może zrobiła jakiś film na temat tej marki. Chodzi o Francisco Male, jest to marka z 2000 roku, 24 lata jest już na rynku i ma tak naprawdę na swoim koncie około 36 zapachów. Ja spróbowałam krople w morzu. Kupiłam, słuchajcie, sobie, tak naprawdę to jeszcze było w czymś takim. Kupiłam sobie taki travel set i tu jest napisane For Woman. Nie wiem, dlaczego tak w ogóle taki set został stworzony z napisem For Woman, dlatego że tu nie ma zapachów kobiecych stricte, to znaczy może inaczej. Wszystkie zapachy jego są opisywane jako uniseksy, ale nie twierdzę, że faktycznie wybrzmiewają kobieco, chociaż zaraz Wam wszystko powiem. Tak wygląda to pudełeczko. W środku mamy coś takiego, czyli 3 zapachy, chyba 10 ml albo 10 ml. A tu mamy pojemniczek, czyli dany zapach możemy wpakować w ten pojemniczek. On jest magnesowy i po prostu nim się psikać. I zaraz jedne z nich właśnie wylądują w tym. Tu zaczniemy może od zapachu Portrait of Lady i pierwszą rzecz, którą Wam zaznaczę, wszystkie były testowane przeze mnie całodniowo, że tak powiem, tak konkretnie, skupiałam się bardzo na nich i jest to zapach stworzony przez Dominique Ropion. I żeby była jasność, bardzo dużo perfumiarzy znanych nosów współpracuje z tą marką i każdy zapach, tak naprawdę te, które ja mam, został stworzony przez kogoś innego i nazwę tego, kto stworzył dany zapach, mamy na każdym z opakowań. Więc ja sobie wyciągnę teraz ten zapach i tu mamy bardzo fajną perfumetkę, nie wiem jak to nazwać, ale bardzo fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba i podoba mi się, że mogę to wyjąć z tego opakowania i tę nazwę mam cały czas. Bardzo solidne opakowanie, to jest metalowe, tu jest jakaś taka gumka niby ozdobna, to jest takie konkretne, słuchajcie. Dla spróbowania zobaczymy, jak to sobie siedzi. O, idealnie pasuje, widzicie? I wtedy widać tylko to, zamykamy i do torebki. Wspaniały pomysł moim zdaniem, ale nie ten zapach tu się znajdzie. Najpierw zaczniemy od Portrait of Lady. Zacznę od tego, że wszystkie te zapachy to są totalne tytany trwałości. Ich trwałość mnie aż przerażała, ponieważ ja bardzo dużo i często myję ręce. No mam plumbę, więc biorę go na ręce, czy cokolwiek, jak jest zasikany. No nie będę Wam tłumaczyć takich prostych rzeczy. Chodzę i myję ręce cały czas. I tak naprawdę pierwszy mój test tego zapachu był na nadgarstkach. Nigdy na nadgarstkach mi się tak cały dzień zapach nie utrzymuje, dlatego uważam te testowanie za takie słabe, ale robię je często, bo wtedy mogę wrócić do tego zapachu, albo jak ręką macham, to gdzieś tam czuję.
i po prostu mam kontrolę, kiedy mogę go powąchać. Na przykład za kilka godzin jak powącham, to wiem, czy on jakoś ewoluował, zmienił się i tak dalej. I to jest zapach, który mimo mojego non-stop mycia rąk cały czas był wyczuwalny na nadgarstkach. Nie znam za bardzo takich zapachów. To są pierwsze moje zapachy, które naprawdę na nadgarstkach testowane. Oszołomiające efekty, jeżeli chodzi o trwałość, dawały. To jest zapach mocny, mocno niestety różany. Jak to pachnie? To pachnie jak woda różana. Taka prawdziwa woda różana, którą ja na przykład stosuję. Mam obecnie akurat Ayurveda, Sattva Ayurveda i to jest Rose Water, woda różana, 100% naturalna i dokładnie jak otworzę, to jest dokładnie ten zapach. To jest zapach wody różanej. Ja nie cierpię tego zapachu, ale zostałam przekonana do tego, że woda różana ma cudowne właściwości i warto jest nią się psikać, więc jest pod ręką i codziennie tak naprawdę ją sobie tam aplikuję. Dokładnie tak pachnie. I mimo, że są tu jakieś chyba i bursztyny i tak dalej, ja nie wyczuwam nic tak naprawdę oprócz tej wody różanej i oprócz róży w tym zapachu. To nie jest mój ulubieniec, dlatego że ja tego zapachu nie cierpię, nie znoszę. Dla mnie to jest sztuczny pączek. Właśnie, to jest też to, co Wam mówiłam w przypadku jednego z zapachów Charlotte Tilbury. To jest dokładnie to. Ja nie mogłam sobie uzmysłowić, co to jest za zapach. To jest zapach wody różanej stricte i tam nie czuję absolutnie nic innego. Róża dominuje totalnie. Dlatego to nie jest mój faworyt, ale muszę zaznaczyć, że mimo, że ja nie lubię tego zapachu, to jest w nim coś takiego. Ogólnie jest tak stworzony ten zapach, tak dobrze łagodzony i tak dobrze wtapiający się w skórę. Jest zaskakujące to, że mimo, że ja nie lubię tego zapachu, że nie lubię zapachu wody różanej, to kompozycja tego mnie zdumiała strasznie, bo mimo, że głównie czuję akord tej wody różanej, ale czuję jakąś tam dymność, czy może to jest spowodowane właśnie tą bursztynowością, to on mnie nie zachwycił, ale mnie nie odstraszył. To jest zapach, który ja będę używała mimo wszystko i szanuję ten zapach bardzo za trwałość, za to, jak pięknie układa się na skórze, jak fajnie z nią współgra, jak ją dopełnia. Powiem szczerze, że mój Pumba też jest taki, że nie toleruje na mnie żadnych perfum. Ja mam problem, bo jak się poperfumuje, to on z daleka ode mnie, jak już go wezmę na ręce, to się wyciera o wszystko, o co może. A przy tych zapachach, powiem Wam szczerze, nie było tak. Więc to są zapachy, które mój Pumba toleruje. Następny zapach, o którym Wam powiem, to też jest dla mnie stricte unisex. I to było testowane przeze mnie nie tak dawno, bo wczoraj. Masque Ravageur. I to jest stworzony zapach przez Maurice Rossel. To jest zapach piżma. Nie ma tutaj w ogóle wyczuwalnych, no nie, tu nie jest wyczuwalne nic innego. Tu jest wyczuwalne tylko i wyłącznie dla mnie piżmo. Bergamotka, ja tu nie czuję nawet na wstępie żadnej bergamotki. Nie, to jest stricte piżmowy. Jeżeli ktoś nie lubi piżma, ten zapach absolutnie nie jest dla nich, bo to jest stricte piżmowy zapach. Bardzo dobrze się w nim czuję, bardzo się wtapia w moją skórę. Nie czuję kadzidlaności strasznej, aczkolwiek wydaje mi się, że w tym zapachu kadzidło chyba jest, ale ja tego nie czuję. Ja czuję piżmo skonkretyzowane, bardzo ciepłe, bardzo bardzo takie może odrobinę jaśminowe, jakby, czyli takie udelikatyzowane,
jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Zapach bardzo dla mnie przyjemny, bardziej idący w stronę męską niż damską. To od razu Wam powiem, że jeżeli się nim popsikacie, no to nie jest kobiecy zapach taki 100%, ale jest bardzo przyjemny, niesamowicie się w nim dobrze czułam. Jest chodzący po skórze, nie waluuje za bardzo, nie zmienia się, ale jest na tyle przyjemny, że bardzo dobrze mi się go używało, także tu jestem na tak, ale to jest zapach tylko dla tych, co piżmo lubią. Muszą naprawdę lubić piżmo, bo inaczej nie zaakceptują tego zapachu, to jest 100% piżmo. Dalej to jest, słuchajcie, zapach Eau de Magnolia, stworzony przez Carlos Benem. I to jest zapach, który właśnie wyląduje w tej perfumetce. Słuchajcie, to jest zapach, który dzisiaj mam na sobie. Niesamowicie odwzorowana magnolia. Ja magnolię, nieraz Wam mówiłam, że magnolie w maju kwitną. Kwiecień, maj. Akurat chyba w kwietniu zaczęły w tym roku, bo było niezwykle ciepło. I ja mam tutaj, jak idę właśnie z pumpą na spacer, to po drodze mijam ze 4 drzewa magnolii, takie przeogromne. I go z kilometra już czuć tą magnolię. Ona ma bardzo intensywny zapach i no raczej obojętnie przejść się nie da obok. I ja uwielbiam to. W ogóle żałuję, że magnolia tak szybko przykwita i że tak naprawdę cieszy nas bardzo krótki okres, bo uwielbiam ten zapach i to jest dokładnie żywy zapach magnolii. Tu nie ma żadnej wątpliwości. To jest odzwierciedlenie dla mnie zapachu magnolii i jest przepięknie kwiatowa, świeża, wiosenna, przemawia do mnie samymi pozytywnymi skojarzeniami. To jest po prostu naprawdę fantastyczny zapach i myślę, że ten zapach mogłabym odkupić nawet większą buteleczkę. To jest marka droga. Trzeba za te zapachy słono zapłacić. One chyba w granicach 1000 się zaczynają. Także to, że udało mi się ten zestaw dorwać, mało za niego nie zapłaciłam, ale w przystępnej cenie, na tyle, żeby cokolwiek o tej marce się dowiedzieć i poznać, to jestem zachwycona. Bo co się dowiedziałam o tej marce przede wszystkim? Przede wszystkim, że jeżeli macie opis, nazwę zapachu, to możecie się nim zasugerować, no bo to będzie raczej zapach zdominowany przez to, co macie w nazwie tego zapachu. Oczywiście ciężko mówić o dominacji zapachu, jeżeli macie nazwę Portrait of a Lady, ale ja wiedziałam, że to będzie różany zapach. Nie spodziewałam się tylko, że to będzie zapach wody różanej. Ale na przykład już teraz, znając tę markę, wiem, że jest taka zero-jedynkowa, że jest bardzo takim pewniakiem co do zapachów naszego dzieciństwa nieraz, do takich jakby oni, mam wrażenie, że sięgają po historię zapachową, po jakąś taką spuściznę i starają się odgrywać stare zapachy, przenosić je na dziś. Są ludzie, którzy moim zdaniem, jeżeli szukają jakichś takich jakiegoś powrotu do swojej młodości, szukają zapachu, które kiedyś były, ale już tego nie mają, a się w tym kochają, może się okazać, że ten zapach znajdziecie właśnie w tej marce. A już o trwałości to już nie będę się wypowiadała kolejny raz, ale naprawdę jest powalająca i naprawdę warto, jeżeli już znaleźlibyście jakiś zapach, który powali Was na kolana i to jest to, czego poszukujecie,
to nie będziecie zawiedzeni jego jakością, bo pieniądze, które wydacie na ten zapach, na pewno Was usatysfakcjonuje jakość i też buteleczki, wykonanie ich, wydaje mi się, że są piękne. To jest bardzo ciężkie, jest metalowe, jest ultra ciężkie i ten zapach, tu nie mam pytań. To jest po prostu magnolia, którą ja uwielbiam. Nie czuć syntetyczności, od razu też Wam powiem, nie czuć syntetyczności w tych zapachach. Czuć taką naturalność, jakby bardziej olejkowość, naturalne olejki, czasami się wysławiam. Naturalne olejki, coś co jest pozyskiwane właśnie z natury, a nie tworzone syntetycznie. Aczkolwiek nie zgłębiałam się w to i nie wiem, czy marka nie tworzy syntetycznie jakichś zapachów, ale odbiór jest taki, że to jest takie naturalne, z olejków naturalnych, że to jest pozyskiwane w sposób naturalny. Czy tak jest, ciężko jest mi powiedzieć. Nie będę Was wprowadzała w błąd. Myślę, że te informacje są do zdobycia dla każdego, jeżeli jesteście zainteresowani. Kamila, daj mi znać, Ty mi pisałaś o jednym zapachu, który strasznie Ci się spodobał i który na Twoją wishlistę trafił. Nie wiem, czy już kupiłaś, czy jest na wishliście. Daj mi znać, bo pisałaś, że jest fenomenalny i ja nie pamiętam tej nazwy, więc możesz mi ją napisać, sobie sprawdzę, czy jest gdzieś właśnie nawet w pojemności 10 ml dostępny. Z chęcią bym sobie to dokupiła. I daj znać, czy podobał Ci się ten film. Oczywiście to nie jest tylko film dla Ciebie, ale dla wszystkich moich obserwujących i subskrybentów, ale Ty to zapoczątkowałaś, że w ogóle o tej marce na tym kanale jest mowa. Myślę, że bez Ciebie nawet bym się o niej, może bym się dowiedziała, ale za jakiś czas. A tak bardzo Ci dziękuję, bo ten zapach jest przepiękny. Zresztą naprawdę powiem Wam, że żaden z tych zapachów nie jest odrzucający. One są bardzo ciekawe, ale nie dla każdego. To nie są zapachy do kupowania w ciemno. Absolutnie nie. Ja za dzisiaj dziękuję. To taki króciutki filmik, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zapraszam na kolejne moje filmy i do zobaczenia. Czekam na Wasze komentarze. Pa!